Siemanko, siemanko. Właśnie dojeżdżamy na Fiordo di Furore. Tylko nie ma gdzie tu zaparkować. Ale damy radę. Coś znajdziemy zaraz. O, i właśnie na tym jesteśmy teraz. Jeszcze trzeba coś tu teraz wymyślić. Jak tu przyjeżdżacie, nie ma gdzie zaparkować, albo my nie wiemy gdzie zaparkować. Stanąłem szybko tylko na chwilę na drodze, tak na takim zajeździe, żeby wam to pokazać, jak to ma fajnie wyglądać. To jeszcze jest jeden taki problem, że jesteśmy tu wcześnie rano. Słońce jeszcze nie jest całkiem w tym miejscu, które powinno, żeby tam ładnie oświetlało wszystko. Ale co z tego? No i tutaj jest też punkt wycieczki. No i tak samo sesje zdjęciowe też robią tutaj. Kolejny punkt, który mieliśmy odwiedzić, była Grotta dello Smeraldo. Szmaragdowa grota, tak się to nazywa, tak? Ale niestety... Świeci woda. Tak, ale niestety jest za bardzo wzburzone morze i nie da rady tam. Aż się zdziwiłam, że aż niemożliwe, że tak łatwo zaparkować. Tu wszędzie jest taki problem z parkingami. A tutaj proszę, pierwsze miejsce wolne. I już wiemy. Już wiadomo dlaczego. Bo po prostu to dzisiaj nie działa. Także lecimy dalej, lecimy do Amalfi. How can you go on like this, knowing what you know now? Just another sign I've missed. No time to apologize, but nobody wants to be human anymore. Yet nobody wants to be. Dojechaliśmy do miasteczka Amalfi. No i teraz najgorsza część, jaka nas czeka, czyli znaleźć miejsce parkingowe, co będzie na maksa trudne. No i jesteśmy w Amalfi. Udało nam się znaleźć miejsce parkingowe, ale tam jest taki centrum, dworzec autobusowy, żadnego miejsca. Ale pojedziecie kawałek dalej i już są. I parking nawet nie jest aż tak drogi, jak sobie wyobrażałem, ale to wam później pokażę. Tej plaża, same kamienie. Ja tu moja Włoszka, Alicja. Alicja w przebraniu truskawki. Duży minus tego miejsca, taka plaża. Jej. Jakoś tam, gdzie są kamienie, to mi się nie podoba. Znaczy wiecie, jako na plaży. Plaża tu musi być piasek, a jeszcze jak jest biały piasek, to w ogóle jest znakomicie. Ale wspaniale tu jest. No a właśnie powiedziałem, jaki jest największy minus tego miejsca? Kamienie na plaży. Aż dziwne, no. Ale woda jest krótka. Będziemy trochę tutaj pozwiedzać. No i pewnie już tutaj zjemy obiad. Ale ogólnie przychodzić bardzo przyjemnie się tak. Te miasteczka w ogóle tutaj wzdłuż całego wybrzeża. Jeszcze dzisiaj wam pokażemy oczywiście nie jedno. No, ale klimacik mają. No, jak przyjedziecie autobusem, to dokładnie tutaj w to miejsce.
Powiem wam tak, samochodem tutaj jeździć między tymi miasteczkami, duży błąd, naprawdę duży. Nie dość, że się ciężko jeździ, bo są wąskie drogi, to jeszcze jest właśnie problem z parkowaniem. Najlepsze rozwiązanie? Skuter. No ale jednak wynajęcie tego skuterka już trochę kosztuje. Chyba że po prostu wynajmiecie go w Neapolu i przyjechać właśnie stamtąd. Wszędzie cytryny. Obiad bym wolał. No, a może sorbet ten. O, ten taniuszko. O, dziewczyny jedzą. Może ci dadzą kawałek ala. Łyżeczkę. Podziękuję, nawet za darmo bym nie chciała. O, tutaj mi się zdjęcie. Wow. Pierwsze miejsce, gdzie spotkaliśmy Polaków. Ładnie, tu ładnie. Na pewno warto odwiedzić Amalfi. Ale całe to wybrzeże warto. Tutaj wszędzie też możecie zobaczyć miejsca z tymi sorbetami cytrynowymi. No i wiadomo, wszędzie cytrynki. Tutaj ten sorbet jest tańszy, bo tutaj kosztował na przykład 10 euro. A tam, gdzie jedliśmy, to po 15. Sorrento. Czy 15 takie największe, jak tutaj sprzedają takie duże. Były też za 10, 12, no i największe 15. Byliśmy w takiej restauracji Antica Trattoria. Spoko, dobre jedzenie i w miarę przystępne ceny. Kolejne miejsce, gdzie się wybieramy, to Atrani. I można to fajnie tutaj właśnie stąd przejść tam. Nie trzeba nawet jechać. No właśnie, tym tunelem dokładnie. Ten tunel prowadzi też do naszego parkingu akurat. Także wszystko dobrze się składa. I tu mamy wejście do tego tunelu. I tak wygląda ten tunel. Ale fajnie chłodno, powiem wam, że nawet fajnie się przejść tym tunelem, żeby sobie odpocząć od tego upału. Fajnie tu wieje. Powiem wam tak, no na zdjęciach troszkę inaczej to wygląda. Na wideo wygląda fajnie. No ale... No i tak dalej spoko, wiadomo. Przejechałem na jakieś 300 km i robimy sobie przerwę na siłownię. Chciałem poćwiczyć trochę. Zostało nam jeszcze 120 km do
miejscowości Tropea. To jedziemy tam, chcemy coś zobaczyć, podwiedzać i co dalej, to się okaże. Musimy dojechać do Palermo. Jutro w sumie fajnie, jakbyśmy na południe tam do południa byli, ale czy to się uda, czy nie, się okaże. Ale trening w trasie musi być zrobiony. No i pozdro z miejscowości Tropea. Nie mogliśmy odpuścić tego miejsca. Jak zobaczyliśmy, jak to wygląda, dostaliśmy z polecenia. No i robi wrażenie, ale to zobaczycie bardziej jutro w dzień. Teraz muszę schodami wyłazić do góry, bo stoimy w samym dole, tak jakby w porcie. O. No, ale w ogóle została. Ja też kolację zjeść i wam pokażę to, jak to wygląda wieczorem. Jest piękna księżyca, pełnia księżyca, piękna. Troszkę wam pokażę, jak piękne to jest miasto. Turystów wszędzie masa. Jest 31 sierpnia, ostatni dzień wakacji. Ale tak naprawdę taki Włoszech to jeszcze z miesiąc spokojnie sezon będzie trwał. O, tu jest jakimś głównym deptaku chyba. Powiem, może cieszę się, że będziemy jutro na Sycylii. Bo Sycylia to był zawsze taki kierunek, taka wyspa, którą zawsze chciałem zobaczyć. Jakoś wcześniej nie było okazji. Fajnie. Akurat ten odcinek będzie opublikowany, jak tam jeszcze będziemy. Wiadomo, na początku jedziemy do Palermo. Mieliśmy do Katanii jeszcze, ja z Katanii tak naprawdę, w Katanii też będziemy, bo stamtąd nasz statek wypływa. No ale słyszałem od paru osób, że Katania jest taka średnia, nie bardzo jest tam co oglądać, a za to Palermo i tam okolice Palermo niesamowite. Także jeśli macie jakieś podpowiedzi fajne dla mnie, jakieś takie nieoczywiste miejsca, które można zobaczyć w Palermo albo w okolicach, to dajcie znać w komentarzach, bo będę miał okazję jeszcze zobaczyć. Akurat mama jeszcze przyjedzie, mama z nami płynie na rejs. Coś zobaczymy, coś nagramy, coś wam pokażemy. No i tu znalazłem to, jak wam jutro pokażę w dzień. Jeszcze jak tam przelecę dronem. Z wizytówka właśnie tego miasta. Wszędzie tu sprzedają papryczki chili. Tak samo na magnesach są. Mam ochotę na dobry ryż. Na risotto, nie będzie risotto, coś włoskiego. Ale tutaj ogólnie przez ostatnie dni, gdzie nie prosiłem o ryż, nigdzie nie było. Nawet nie było risotto. Wiecie, no to typowo włoskie przecież. Ale widać, że tutaj też jest różnie na rejony podzielone z jedzeniem. I nie wszystko jest wszędzie. No, zobaczymy zaraz. Gdzieś tylko znajdę jakieś miejsce w restauracji, to wam pokażę. Ale jestem zadowolony, że tu przyjechaliśmy. Na pewno była dobra decyzja. No i znalazłem risotto. Risotto di mare. Nawet spoko. Bez szału, ale spoko. Przed chwilą dostałem wiadomość od jednego z widzów, że tutaj w tym miejscu sławne są takie lokalne lody z czerwonej cebuli. Nie wiem, co o tym myśleć. Jak można znaleźć lody z cebuli? Ale wiecie, że ja lubię próbować. Także jutro muszę spróbować. Na pewno. To będzie coś ciekawego i nowe doświadczenie. Bo lodów z cebuli też jeszcze nie jadłem. No. Teraz zawijam się do auta, bo już naprawdę zmęczenie daje się w znaki. A pewnie od samego rana już będzie słońce. Dzisiaj mamy nockę w samochodzie. No.
Pokażę wam, z jakim ładnym widokiem śpimy. Dzisiaj śpimy przy porcie z takim widoczkiem. Rano będzie dużo lepiej wyglądało. No i dzisiaj sobie spaliśmy tutaj na parkingu z takim widoczkiem. Jadę na hotel, wam takiego widoku nie. Tak, wiecie, damy wam takiego tipa na podróżowanie, jak spać w centrum Tropei za darmo. Cyk, parking. Idziemy właśnie na plażę. Ktoś jeszcze nie oglądał poprzednich odcinków albo nie pamięta, to Park4Night, aplikacja, Tak. która pokazuje parkingi, bardzo, naprawdę się przydaje. Bardzo, bardzo. No, idziemy teraz na plażę, później na Fielne Miasto, na górę zobaczyć. I lecimy na Sycylię. No i czytałem właśnie o tym, że tutaj plaża w Tropei, plaże ogólnie w Tropei są najlepsze w całym tym regionie tutaj. No i samo to, że jest już piasek, to już jest złoto. Patrzcie, jak to wygląda. Ja chcę pomocy stopa. Skakuj. 8 rano to na plaży jeszcze pustki. Ale ogólnie czytałem o tym, że ze względu na to, że to jest tak popularne miejsce, to w sezonie trzeba przygotować się naprawdę na tłumy ludzi. Tłumy, totalne tłumy. No wiecie, jak ktoś chce spokoju, ciszy i tak dalej, no to nie tutaj. No, ale z drugiej strony jedno, wiecie, jedno z drugim się łączy. No. Jeśli jest piękne miejsce, a to śmierdziało. Co to tak śmierdzi? Nie wiem, ale sprawnie. Fuj. Dlatego tu nie ma ludzi, patrz. Jak to może być cienia, bo wszyscy śmierć. Śmierdzi, jak nie wiem. Ale to... Strasznie. Uj. Jakby jakiś... Nie wiem co to. Ala! Ale to nawet... Nie, no to śmierdzi, śmieciami jakimiś to śmierdzi. jak z bardzo starymi śmieciami. No bardzo. Fajno sobie ktoś chałupkę postawił, co? Tak, a tam. Uwaga, uwaga. Ala była widziana w wodzie. Ale tylko na chwilę. Znowu. Chyba się jeszcze dobrze nie obudziła. Chyba myślę, że jej się to śni. Mogliście zobaczyć, jak to ładnie wygląda z góry. Mega mi się tu podoba. Jestem naprawdę zachwycony tym miejscem. No, nie wiem, czy to nie jest najlepsze miejsce na razie, które widziałem jak dla mnie we Włoszech. Bo wiecie dlaczego? Bo nie dość, że to robi niesamowity klimat. Dodatkowo piasek, piękna woda. Nie no, woda Coś, jest... co uwielbiam po prostu. Słuchajcie, woda nawet teraz jest godzina 8:30, a ta woda jest tak piękna, że tak ona ciepła. o godzinie 12 musi być po prostu bajka. Gdyby tu tylko zostawało cały czas tyle osób, ile jest na plaży, a nie przychodziły tysiące,
No ale dlatego warto wstawać rano. My wstajemy o 7 i mamy. A w Tajlandii wracam znowu do fenomenu poranka, jak tylko wrócę 6 rano pobudki. To najlepiej. Jak ktoś nie czytał książki Fenomen poranka, bardzo polecamy. Naprawdę człowiek sobie nie wyobraża, ile traci przez to, że śpi długo. Z życia, a życie się ma jedno. Idziemy na śniadanie i idziemy wam pokazać, co jest na górze. Zobaczcie dalej. Mapka Tropei. A ten parking, na którym my stoimy, jest tutaj. Tak. Bardzo dobra lokalizacja, od razu wam mówię. Bo tam zaraz macie schody na Stare Miasto, kawałeczek do plaży. Polecamy go. I do 9 rano, Za od darmo. 19 jest za darmo. Przeszliśmy sobie na drugą stronę teraz. No i na razie plaża bardzo mała. Na zdjęciach widziałem, to ona jest dużo większa. Ale to bym nie odpuścił się zrobić trochę. No i wzdłuż wszędzie jakieś restauracje i parkingi na kampery, jakieś kempingi. Popatrzcie, to jak normalnie klasa się tak rozłożyć. Jesteście przy samej wodzie. Kurde, to się nazywa pokój z widokiem, nie? No, bardziej się już nie da z widokiem. Fajnie. No, wczoraj wieczorem tutaj też byłem. Mówiłem wam, że właśnie przyjdę w dzień, żeby wam pokazać ten widoczek stąd. Teret. Nie, no idealne na miniaturkę. No. No, klasa. Zdecydowanie będę polecał to miejsce i to bardzo. No i teraz możecie sobie zobrazować to, jak wam pokazywałem, ile wczoraj wieczorem tu było ludzi, a ile jest teraz. Teraz to jest puściutko. No ale tak to jest właśnie na takich miastach. W ciągu dnia to wiecie, no zdecydowanie jest za gorąco. Ludzie wolą plażę, basenik. Dopiero wieczorem wychodzą. Kurde, wycieczka na jaką fajną wyspę. I są tu te lody z czerwonej cebuli. Próbujesz? A jak? Mam mi to spróbować? O, z kawałkiem cebuli normalnie. No, dawaj, próbuj. And you? You want to try too? I will try some. Oj! No. To się cebulę jadło. Lody waniliowe z cebulą. No. Ale dziwne. No, spoko. No, dziękuję. We'll take different. Patrzcie, jaki kawałeczek cebuli. Jak ktoś lubi syrop z cebuli, to mu będzie smakowało. Tak, na pewno. Całe szczęście, że pan zaproponował, że dam dać spróbować najpierw, bo jakby nam dał taką porcję, jakby nam dał. Nie zjedlibyśmy całego, ale ja na przykład lubię cebulę i nie były złe, aczkolwiek to jest tak, są ludzie, którzy lubią pić syrop z cebuli, na przykład jak ktoś jest chory czy coś. No. I to jest taki właśnie syrop z cebuli Zamrożony. z lodami waniliowymi. Wiem, że to brzmi źle, ale... Okropne to było. Ale spróbujcie sobie, jak będziecie, bo jesteście ciekawi. To jest typowo smak stąd właśnie. Musieliśmy spróbować. Teraz mogę na przykład się pochwalić, że jadam lody cebulowe. No, faktycznie. Jak typowy cebulaczek. Ale no... Fuj, nie, totalnie nie dla Właśnie mnie. nie jesteś typowym cebulaczkiem, Okropne. nie lubisz cebuli, a ja lubię. No. Ala, że ty tędy wczoraj nie szłaś wieczorem. O, tu są te. Panie, może to jakąś jakieś kanapce zjemy? Ja chcę ręcini. Zdradzę wam tajemnicę, ale tak naprawdę ma lody cebulowe całe. Ale uwielbia cebulę. Ale je cebulę jak jabłko normalnie. Nie. Wtedy się nie całujemy właśnie. Przesady. Surowej cebuli nie lubię za bardzo. Chyba z jakimś śledzikiem albo coś. Nie kłam.
ale bardzo lubię cebulkę taką smażoną, prażoną. Ale to już jest inaczej. To jest już coś innego. Ta cebula tu na tych lodach była zwykła po prostu. Nie, to była. to była karmelizowana, no to nie. Fuj. Patrzcie, jak teraz woda już zmieniła kolor. Wow! Jak tylko słońce wyszło. I wszędzie te piękne okiennice. Dobra, teraz musimy znaleźć miejsce, żeby zejść na dół. No i tu sobie schodzimy ze Starego Miasta schodami, a tu dokładnie gdzie te drzewa, tam gdzie te autobusy spaliśmy, znaczy bardziej tam gdzie te autobusy. Tu gdzie te drzewa to mamy teraz zaparkowane, bo tam już trzeba było opłacić, a po drugiej stronie jest za darmo. Wiecie, co jest niesamowite w podróżach, że po prostu nawet nie mieliśmy w planach kompletnie zobaczyć tego miasta. Ja jedliśmy na Sycylię, przez to jakich mam świetnych widzów, po prostu. Ktoś zaraz napisał na Instagramie, oczywiście na Instagramie nasze zapraszamy Was, bo tam macie wszystko na bieżąco. Napisał właśnie, że po drodze jest przepiękne miasto Tropea. Sprawdziliśmy i od razu stwierdziliśmy, że przyjeżdżamy. To była bardzo dobra decyzja. Nie wiem, czy mógłbyś zobaczyć to cudowne miasto z pięknymi plażami i piękną wodą. To jeszcze dodatkowo mogłem wam pokazać. Może ktoś też teraz wpadnie na pomysł, żeby sobie tu przyjechać na wakacje. Myślę, że warto. Teraz mamy jeszcze 5 godzin, żeby dojechać do Sycylii. Znaczy do Palermo dokładnie. A do Sycylii to mamy, nie wiem, z godzinę pewnie. Przeprawa, nie wiem, promem i będziemy na Sycylii. No ale później jeszcze trzeba dość kawałek przejechać. Gdzie czeka na nas już Dawid. Będzie Shrek, Fiona i nasz osiołek. Nie mogę doczekać. Tak. Nie widzieliśmy się z Dawidem ile? 2 tygodnie w sumie. 3. No, teraz 3 tygodnie. będzie większa przerwa, bo dopiero teraz na Sylwestra No, pewnie, tak? ale właśnie Dawid jest taki fajny, że powiedział, że musimy się gdzieś zobaczyć, że on przyleci Tak. jeszcze, bo kolejny raz to dopiero się zobaczymy w Tajlandii. A nie, ale Dawid chyba na Sylwestra nie przylatują, chyba Nie? później będzie. Chyba nie. Chyba, że zmienił plany. Nie wiedziałam. No ale właśnie to jest fajne, że Dawid może popracować sobie zdalnie. Z każdego miejsca, gdzie tylko chce. I nawet myślę, że naprawdę w wielu miejscach na świecie No. widzieliśmy. Zdecydowanie. Ja nie wiem, czy go więcej razy nie widziałem gdzieś za granicą niż w Polsce. Ja na pewno. Pyszna kawka lawacka. Kocham po prostu. Kocham. I co do tego? 2 croissanty. A ja arancini, czyli takie ryżowe kuleczki. Nasze włoskie śniadanko. Słuchajcie, jakbyście chcieli się zobaczyć, jak wygląda te arancina w środku, to są takie właśnie kuleczki ryżowe i tu są różne warianty. Ja akurat mam z cebulą, ale ja jadłam takie al ragu w Rzymie i po prostu petarda. No. A właśnie zauważyłem, że mają tu też takie małe calzone. I chyba spróbuję. No i moi kochani, 2 km wsiadamy na prom. A tam już za daleko, czekajcie. Jeszcze czekajcie, jeszcze chwilę czekajcie. Już niedługo. Aha. Nic nie widać, bo zasłoniła barierka. No, ale musicie mi uwierzyć, że tam jest właśnie Sycylia. Tam gdzie wam chciałem pokazać, tam właśnie jest Sycylia. Także to,
nowa przygoda, nowe miejsce. Przed chwilą rozmawialiśmy z Dawidem, o dziwo wczoraj nie pił nigdzie. Nie, Dawid ostatnio jest... Tak, Dawid jest tak grzecznym chłopakiem. Nie, Dawid to jest złoty chłopak. Robisz mu teraz zły PR, Jaki naprawdę, zły, nie no. Jaki zły PR. Z Dawidem to... Nieprawdziwe. Ale co to jest złego, Nie no, ale on że teraz- chłopak lubić na imprezę? Tak samo ja też lubię, no i co? Tak, ale nie no, on teraz jest... O, widać poważny Sycylię. fan. Przed Państwem Sycylia. Sycylia jest ogromna. No, tak żeby było na tyle. Jeszcze 3 godziny i się widzimy. I kolejny odcinek z Sycylii, z Palermo. Także serdecznie zapraszamy, jeśli jesteście ciekawi, żeby zobaczyć, jak wygląda Sycylia, wyspa Donów, mafii sycylijskiej i co tam dobrego się dzieje na Sycylii? Pistacji. I pistacji. Zapraszamy na kolejny odcinek. I pamiętajcie, że jeśli Wam się spodobało, jeśli podobają Wam się nasze odcinki, jeśli będziecie chcieli zobaczyć Sycylię i żebyście od razu dali powiadomienie, to wbijcie subskrypcję, dzwoneczek, a dodatkowo komentarz. Pozdro!